No dobra, no co? Mamy lejek i lejemy. Zielony. Mam nadzieję, że będzie ok. Zostawię to tak trochę, niech sobie obleci. W międzyczasie, jak tam sobie zlatuje wszystko do końca, wyczyściłem dokładnie sobie ten korek. Założymy nową uszczelkę. One tutaj nie mają żadnych stron. Tylko kawałek gumy, ale grosze kosztuje, więc warto jakby mieć to na uwadze i wymienić przy okazji. Mi to było jedną ręką jakoś to nagrać. Założyłem go, dość ciasno wchodzi, więc tak szczerze to go nakręciłem. Ja wiem, że dobrze tam dociśnie i będzie to wszystko szczelne. Ok, zleciało tu sobie wszystko fajnie. Wybierzemy lejek i delikatnie nakręcam śrubę z uszczelką, ale nie zakręcam jej jeszcze całkowicie. Nie ściskam uszczelki, bo jak wymienię z drugiej strony olej, to będę musiał to wszystko jeszcze odpowietrzyć, więc wymienię go, ta sama procedura z drugiej strony, no i przejdziemy dalej. Trochę zluzuję nakrętkę, żeby trochę ciśnienie zmniejszyć. To jest ten skok, już na poprzednim się przekonałem, że to chluśnie dość mocno. Grawitacja swoje robi. Teraz już słyszę nawet jak powietrze idzie. Lepiej to poszło. Prawie. Lepiej. No drugi raz inaczej. Słuchajcie, naprawdę w te gumeczki warto zainwestować. One jednak dość mocno tu cierpią. Jak są tu w tym gnieźnie włożone. Teraz to jeszcze wyczyścimy delikatnie, bo widzę jakieś tam pierdoły. Trochę przeczyściłem te śruby. No i powiem tak, szczerze to jeśli ktoś ma taki układ jak ja, to spokojnie mógłby tylko te podkładki ogarnąć nowe i dać jakieś uszczelnienie i spokojnie można ich użyć, ale ja z racji tego, że już i tak sobie kupiłem pakiet, a to nie była jakaś tragiczna kwota, więc dam sobie takie tego typu uszczelnienie i na razie nie cieknie, więc już z pół godziny minęło, olej jest wlany, jest suchutko i jest ładnie, tak ma być. Dobra. Tu już mam śrubę gotową, trochę razem ze szczeliwem. Olimar, polecam, naprawdę, petarda. I on nie twardnieje, więc później nie ma problemu żadnego z odkręcaniem. Nowa podkładka. W międzyczasie ogarnę tą elektrykę tutaj, co tu jest. Tutaj sobie zlatuje cały czas olej. No dobra, przykręciłem drugą. No i patrzę sobie tutaj. No tu ktoś zaszalał.
Z drugiego laga zeszło 350 ml. Ciekawe, czy w tamtym też było. Leję 330, żeby było tak, jak ma być. Dobra, wlałem 330. Mam nadzieję, że będzie ok. Tutaj resztka sobie zlatuje zielonego. Zaraz odpowietrzymy trochę. No i zobaczymy. Dobra, teraz trzeba odpowietrzyć delikatnie wszystko. Odkręciłem oba korki. Tutaj nie jest to zasłonięte. I teraz przytrzymując hamulec przedni, będę pompował trochę. Słyszę jak... Czekajcie, muszę... To mi przeszkadza. Light bar. Będzie ok. No inaczej pracują. Zakładam, że zasysało. Już nie słychać, żeby zasysało jakieś powietrze. Chyba ok. No niestety w moim przypadku, żeby ładnie dokręcić te śruby na moment, musiałem zdjąć kierownicę. Odkręciłem uchwyty. Będę znowu ją musiał ustawić. Na szczęście znaczki mam. No i teraz sobie dokręcimy nakrętką 36. Manual mówi 68 do 80 Nm, więc ja to sobie tak ustawiłem klucz. Trochę mniej. Teraz mieliśmy tutaj no 47. Zrobimy sobie teraz. A zrobię 75. I myślę, że będzie ok. Spróbujemy. Dobra. Mamy to połapane. Teraz wszystko będę składał do kupy, czyścił. No i tyle. Pozdro.